Cześć, dzisiaj mam dla Was kolejną odsłonę pomiaru zużycia wody dla nakładki Apator i innych. Moje ostatnie podejście było na płytce ESP8266 i dostałem jakieś głosy, że ta płytka już coś tam z nią jest nie tak, więc dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić to samo, ale na płytkę ESP32, o taką. Jest ona bardzo podobna, różni się właśnie tylko ten chip Wi-Fi. Przejdziemy wszystko krok po kroku, od podłączenia płytki po wgranie kodu i odczytki płytki Apator. Rozważ subskrypcję, SmartTube zaprasza, zaczynamy. Widzicie, już mam tutaj moją płytkę podłączoną, ESP32 CC1101. Tu jeśli chodzi o podłączenie, no to pokażę Wam ten diagram na ekranie, ale jeśli chodzi o płytkę samą, to małą, jeśli chodzi o tą małą płytkę, no to jest ona malutka, więc no jak wasza lutownica, ten grot musi być troszeczkę też mniejszy, no ale na pewno przy precyzji pewnej to sobie poradzicie po prostu. I jeśli chodzi o antenę, to przyczepiamy ją do środkowego, tam są 3 wejścia, do środkowego idzie antena, no a tutaj już troszeczkę jest więcej, od lewej to jest zasilanie, potem jest ground, a resztę to już tych nazw nie pamiętam. Tu musicie pamiętać 3 V, potem jest właśnie ground, no i reszta jest taka, no i co no. Mamy to wszystko podłączone, to Wam może troszeczkę zająć. Tutaj fajnie, że już mamy te piny wsadzone, więc potem tylko tutaj to wsadzamy. Ja tutaj z drugiej strony miałem męskie, wydaje mi się, piny wyjścia męskie i po prostu wyrzuciłem te końcówki, obrobiłem troszeczkę kabel końcówki i zawinąłem, wkładając przez dziurkę, zawinąłem ten kabel potem w dół i z drugiej strony od tej strony nakładałem lód. No i to dosyć przyjemnie poszło, bez żadnych problemów. Tylko po prostu uważajcie, musicie zrobić naprawdę z precyzją, bo ta płytka jest malutka. No to teraz możemy przejść do Home Assistant. Teraz zaczynając z Home Assistant musimy przejść do dodatków, czyli ustawienia, dodatki i sklep z dodatkami. I tutaj jest sekcja ESP Home. My potrzebujemy ESP Home Device Builder i tutaj robimy zainstaluj, odpalamy i potem po lewej stronie w menu pojawi się nam nowa opcja i to będzie ESP Home Builder i po wejściu w ESP Home Builder nic tu nie będziecie mieli, ale co my chcemy zrobić, to klikamy w New Device, tutaj Continue, robimy nową nazwę, ja sobie wpiszę Water Meter Home New i Next. I to, co u mnie znajdziecie w opisie do zakupu na Allegro, to jest ESP32 i więc to wybieramy i potem bierzemy Skip. Tu mamy Encryption Key i bierzemy Skip, OK. I teraz co robimy? To musimy zedytować program, który będziemy wgrywać na naszą płytkę. I dlatego bierzemy Edit i tutaj macie kilka rzeczy, które trzeba pozmieniać. Ja na przykład muszę Wi-Fi sobie zmienić, reszta zostaje taka sama oprócz Logger i tutaj chcemy dodać Level Debug. I teraz przechodzimy na dół. Oczywiście musicie swoje Wi-Fi wpisać tutaj, SSID i password. Jak to macie, to wtedy przechodzimy do dalszej części, która będzie wgrywana na naszą płytkę i ten kod, który teraz wrzucę Wam do opisu filmu i pamiętajcie, że to działa, jest to najnowsza wersja komponentu, który możecie ściągnąć na GitHubie i to jest wersja 4 i ona już jest dosyć rozwinięta i dlatego na przykład nie działa na starszych ESP Home, na starszych ESP8266, tylko na 32 i ja tutaj ten kod wklejam i to, co wkleiłem, to jest oddtime, external component, tu właśnie mamy tego Szczepan Leon, ESP Home Component i main i to właśnie to ściąga najnowszą wersję i tu VMBus i podłączenie, które widzicie tutaj i na mojej płytce, które diagram pokazywałem wcześniej. No nie sugerujcie się zdjęciami na filmie, co było, można powiedzieć, pokazywane, bo w międzyczasie okazało się, że mi coś nie działało, więc te podłączenie musiałem zrobić inne troszeczkę, więc to, co teraz widzicie tutaj na przykład, to jest te ostateczne, działające, ale te, które było na początku gdzieś tam filmu, było troszeczkę inne i podłączenie dokładnie widzicie na diagramie, który
który jest na ekranie. No i potem najważniejsza część, czyli sensor, platforma WM-Busa, Type Apator, Meter ID. Jeśli chodzi o Meter ID, to pewnie będziecie mieć 8 cyfr, czyli 0, X i 8 cyfr. Ja na przykład mam 7 cyfr, więc zamiast tej pierwszej cyfry wpisuję 0 i potem moje 7 cyfr numeru licznika, który znajdziecie na tej nakładce Apator. I jeśli chodzi o tutaj typ Apator, to ja mam to, ale to również współpracuje z innymi nakładkami. Wejdźcie sobie na Szczepan Leon na GitHubie i tam znajdziecie listę dostępnych nakładek i jakichś innych jeszcze rzeczy, które będą działać. I jeśli chodzi o tutaj tą część Sensors, to jest dosyć bardzo ważna rzecz, bo teraz w nowej wersji mogą pojawić się właśnie problemy z dobrą konfiguracją, dlatego zobaczcie dokładnie, jak tutaj jest to napisane, to powinno wszystko działać i jeżeli nie, to dajcie znać. Wydaje mi się, że tutaj jest wszystko ładnie wytłumaczone. Ja sobie zamienię jeszcze tutaj hot na cold i już mając ten kod, będziemy mieć wszystko dobrze zrobione, więc co robimy? To robimy save. Tu możemy wyjść X-em. Teraz klikniemy 3 kropeczki. Możemy robić validate, czyli sprawdzimy, czy mamy wszystko dobrze i widać, że jest info configuration is valid, więc to wszystko działa. I co zrobimy teraz? To zrobimy install i install zrobimy plug into this computer, bo robimy pierwszą instalację, więc to musimy tak zrobić. To klikamy i co teraz zrobi nam się? To skompiluje nam się plik, który zaraz przejdziemy dalej i będziemy po prostu go wrzucimy, żeby to zostało zainstalowane na naszą płytkę. Ok, i udało się, już mamy możliwość ściągnięcia tego projektu. Jeżeli coś Wam nie działało, za długo to trwało, to tam, gdzie była opcja All Drivers True, to możecie zmienić to na False, ale to w razie czego by Wam coś nie działało. Więc teraz bierzemy Download Project i tutaj może jakieś wyskoczyć Wam, że coś nie tak, ale tu bierzemy zachowaj, tak chcemy to zachować i mamy to już zapisane. I teraz przechodzimy OpenSP Home Web, czyli to jest ta druga opcja. I co robimy? Podłączamy teraz naszą płytkę i jeżeli Wam by coś nie działało, tak jak mówiłem, w opisie filmu znajdziecie link do sterowników do tej płytki, żeby wgrać na Windowsa i wtedy jak będą wgrane te sterowniki, to płytka powinna być zauważona przez Wasz komputer. Więc teraz co robimy? To Connect. Wybieram, u mnie to jest COM4 akurat z tej strony, gdzie podłączyłem. Tu widzicie światełko, bierzemy połącz, jesteśmy połączeni, bierzemy install, wybierzamy plik i to był ten najnowszy teraz. Bierzemy otwórz i możemy instalować. Install. Jak się połączy, to powinien najpierw skasować z tej płytki wszystko, co tam jest. Czyli widzicie, teraz kasuję i instaluję. Postaram się Wam wrzucić tak wszystkie komponenty, które potrzebujecie do stworzenia tego na Allegro i na AliExpress. Czasami na Allegro może być drogo, ale niektóre rzeczy bym Wam polecam na Allegro kupić, więc linki znajdziecie w opisie filmu do zestawu z AliExpress i do zestawu z Allegro. Czyli chodzi mi o te kabelki, pin do pinów, samą płytkę CC1101, no i kabel USB-C, no i musicie mieć oczywiście jakiś adapter, zasilacz, bo teraz ja mam do komputera podłączone, ale normalnie będziemy mieć dziś to połączone do jakiegoś takiego adaptera, który jest do komórki, powiedzmy od komórki 5V i to sobie gdzieś położymy blisko na przykład tego apatora, naszej nakładki i ten sygnał już będzie się łączył z Wi-Fi, no i po Wi-Fi będzie to widoczne w Home Assistant. Mamy Configuration Installed, super, bierzemy Close, no i otwieramy i patrzymy na logi. I już widać, że już coś się dzieje, wszystko zadziałało elegancko i już jakieś ramki są odbierane przez naszą płytkę. I teraz ramki, które możemy odbierać, mogą być również od innych nakładek apatora, które są w okolicy, więc może się zdarzyć, że to też nie jest wasza, ale jak wpiszecie waszą, to wasza będzie dekodowana i dla waszej nakładki będzie stworzony sensor. I tu już widzimy, że nasz RSSI, ile mamy, to wydaje mi się, że to jest dosyć dobry wynik. I potem zużycie wody, które jest aktualnie na mojej nakładce. I jakieś jeszcze inne rzeczy wpadają, ale nas to już nie interesuje. I to, co będzie robiła nakładka, to będzie dekodowała ten długi
wydaje mi się, tak, długą chyba ramkę i mamy nasze zużycie wody. Więc jak widzicie, wszystko poszło ładnie, bez żadnego problemu. Kod odpalił się szybko, wgrało się to wszystko szybko, więc tu mamy wszystko elegancko. Na pewno działa to wiele szybciej niż ESP8266 i dlatego polecam Wam tą płytkę ESP32. Jak widzicie, robiłem to najnowszej wersji ESP Home z Home Assistant, najnowszej wersji Szczepan Leon komponentu, więc teraz na pewno Wam powinno wszystko działać. No jeżeli zakupiliście już ESP8266, no to przykro mi, ale to akurat z tym nie będzie działać. Na pewno jeszcze inne projekty możecie sobie zrobić, które będą działać. ESP32 tutaj już będziemy stosować jako najnowszą wersję, więc tutaj trzymajcie się tego. Jeżeli macie jakieś pytania, to dajcie znać. I teraz przechodzimy do kolejnej części, bo to nie jest wszystko. Na razie tego wszystkiego nie widzimy jeszcze w Home Assistant, więc tu bierzemy Close i teraz przejdziemy do naszego Home Assistant i w powiadomieniach powinniśmy mieć nowe urządzenie, więc teraz robię dodaj nowe urządzenie i wykryto 2 nowe urządzenia. Ok, więc co chcę zrobić, to chcę utwórz, ok, dodaj i klucz szyfrujący, jak przejdziemy, którego nie skopiowałem, więc możemy przejść z powrotem do ESP Home Builder i tutaj 3 kropeczki, Show API Key i spróbujemy jeszcze raz. Ok, teraz poszło, czyli to było to i wybieramy obszar, to u mnie akurat jest Boiler Room. I teraz widzicie, że w moim SP Home mamy Water Meter Home New i mamy 3 encje. I teraz wchodzę w urządzenia, klikam i co mam? My Cold Water, mam wynik i My Cold Water RSI i wynik. I teraz już tak naprawdę kończymy naszą pracę w Home Assistant i co możemy zrobić jeszcze, to na przykład dodać do energii nasze zużycie wody. Jak widzicie, ja to mam już moje zużycie wody, ale jak chcecie wy to dodać, to wchodzicie w ustawienia, dashboardy i tutaj wchodzimy w energia i w energii szukamy, gdzie mamy zużycie wody. Tu jest zużycie wody, dodaj źródło wody. I tu mamy Home, Water Meter Home New, to jest właśnie moja nowa rzecz, to jest mój nowy sensor. Jeżeli chcecie śledzić koszty, ja na przykład mam encję stworzoną, to jest helpera musicie stworzyć, helperowi możecie nadać wartość, no i na przykład jednostkę, to na przykład być właśnie PLN i ja to mam, użyj encji z bieżącą ceną i tu mam cena wody za metr kwadratowy, tą opcję mamy wybraną i tu jak to mamy, to bierzemy zapisz. I teraz tej drugiej ja już nie będę używał, też przejdę na tą najnowszą wersję i to możemy Water Meter Home po prostu skasować stąd. Więc to kasuję, zostawiam nowe i teraz moje zużycie wody powinno być niewidoczne, więc dobra, to mi jednak nie pasuje, bo straciłem moje zużycie wody poprzednie. Więc co jednak zrobię, to wejdę jak w dashboardy i dodamy to i o co chodzi, to po prostu ja przestanę to używać i wtedy nie skasuje się to, będzie to widoczne, ale przestanie ona po prostu przynosić te dane, które będą wskazywały na wykorzystanie wody. I to byłoby tyle, jeśli chodzi o dodanie zużycia wody do Home Assistant na nowszej płytce ESP32. Przechodziłem z płytki ESP8266. Cena takiego sensora nie wydaje się zbyt duża, ponieważ jedna płytka kosztuje około 20 paru złotych. Potem te CC1101, tutaj polecam Wam kupić kilka, bo zdarzało się, że po prostu możecie to źle zlutować, coś tam popsujecie, więc tutaj z AliExpress jakbyście kupowali, tutaj może bardziej bym wolał z AliExpress kupić, bo wtedy można więcej i mieć dosyć dobrą cenę, więc powiedzmy 3 przedmioty na przykład z tego Choice'a kupić, na przykład 3 te płytki i albo dojść do tych $10, mieć darmową wysyłkę, no i te AliExpress, który jednak tutaj troszeczkę wygrywa z Allegro, ale jeśli chodzi o Allegro, te płytki ESP polecam i również te kabelki, tam znajdziecie w opisie filmu, wszystkie linki dostępne są dla Was. Więc póki co, to dziękuję za Waszą uwagę i mam nadzieję, że teraz już nie będzie problemów z działającym sensorem zużycia wody. Tak jak dostałem Wasze informacje, dlatego chciałem stworzyć ten nowy film, żeby już nie było problemów, ponieważ wszystko idzie do przodu i teraz ESP Home ma nowsze wersje, które też są już niekompatybilne, mogą być niekompatybilne z naszym ESP8266, no i na pewno tutaj jeśli chodzi o ten GitHub, o ten kod z GitHuba, no to już na pewno nie działało, najnowsza wersja nie działała z ESP8266. ESP32 jest wspierane i jest o wiele lepsze,
lepsze, więc tutaj na pewno jest to dobra zmiana. Ja będę to używał zamiast tego mojego starego rozwiązania, więc to wszystko. Dziękuję za Waszą uwagę. Rozważcie subskrypcję i do następnego razu. Cześć!